Cześć, witam ponownie. Dzisiaj jesteśmy w Muszynie i zwiedzimy sobie zamek, który przez ostatnie 300 lat był kompletną ruiną. Praktycznie był zrównany z ziemią, widać były tylko fundamenty, zarys wieży, ale został po wielu latach zrekonstruowany i od października tego roku jest dostępny do zwiedzania i staje się niejako taką perełką tutaj Muszyny, tudzież albo wizytówką po prostu. Zamek w Muszynie przede mną. Także zapraszam serdecznie, bo będzie się działo. Są dzisiaj z nami mali eksploratorzy i poznamy coś więcej na temat tajemniczej historii tego zamku, bo do tej pory historycy nie są pewni co do daty powstania tego założenia. Mówi się o XIII, XIV, XV wieku, ale zamek posiada bardzo fajną historię, kilka legend, które postaramy się przytoczyć. Oraz uwaga, w 1474 roku odbyła się tutaj bardzo intensywna, krwawa bitwa, która odcisnęła swoje piętno na zamku, ale o tym powiem więcej za moment. To jest właśnie ta zrekonstruowana baszta, a ja teraz udaję się do wejścia, do kasy, wykupić bilet i łączymy się ze środka i powiemy więcej. Jestem teraz na dziedzińcu zamkowym. Ten zamek ma taki kształt prostokątny. Ale właśnie nasz główny cel to jest ta wieża. Tam chcemy dojść i wyjść na górę, bo ponoć jest super widok. Teraz o co chodzi z tym zamkiem? Właśnie całkiem niedawno byliśmy w Rytrze w maju tego roku. Wrzucę tutaj linka. Podobny zameczek, może ciutkę mniejszy, ale podobne przeznaczenie i historia. Mówiłem o tym, że zamek tak naprawdę nie wiadomo kto go założył, bo Muszyna pojawia się na kartach historii w roku 1288, kiedy to te dobra zostały przekazane biskupom krakowskim. I tak naprawdę tutaj istniało coś na zasadzie państwa muszyńskiego, to się mówi klucz muszyński. To było takie latyfundium, czyli duży obszar, z którego ktoś czerpał zyski, 450 km², które było praktycznie przez cały okres we władaniu kościoła, we władaniu biskupów krakowskich. Ale stąd jest fajny widok. Wcześniej już tutaj, to wzgórze, na którym się znajdujemy, jest nazywane basztą, tudzież wzgórzem zamkowym. Ono ma 527 metrów nad poziom morza i tutaj najpewniej, znaczy na pewno istniał już w XI wieku na drugim grzbiecie tego wzgórza taki grodzik, czy gród na bazie okręgu, na podstawie okręgu koła z wieżą. I to było prawdopodobnie jakieś założenie rycerskie, które miało chronić te tereny, czy później było też siedzibą tutaj tych biskupów. I tak naprawdę tutaj dużo dokumentów, które się pojawia, jakby miesza historię tych dwóch założeń, tego zamku murowanego, w którym jesteśmy, który powstał najpewniej później, z tym wcześniejszym grodem, który był prawdopodobnie fortyfikowany, też odgrywał jakąś rolę, czy przechodził przebudowy. Pierwsza teoria na temat powstania zamku murowanego, w którym jesteśmy, łączy ją z Janem Muskatą, tym biskupem, który był na usługach Przemyślidów i który walczył z Łokietkiem. Zresztą byliśmy niedawno w Wiślicy i robiliśmy tam film, więc wrzucę linka. Nie będę się skupiał teraz na dojściu Łokietka do władzy, ale Muskata stąd znika w 1306-8 roku. Jemu groził taki, znaczy odbył się proces kościelny właśnie za jakieś tam sprzeniewierzenie dóbr kościelnych. I był w jakimś tam areszcie, czy no w każdym razie został odsunięty z funkcji i właśnie w tym 1308-9 roku Łokietek przejmuje Muszynę i praktycznie przez najbliższe 80 lat to latyfundium, to ten klucz muszyński przechodzi we władanie Królestwa Polskiego. I prawdopodobnie ten zamek wtedy już istniał, a jeśli nie, to powstał w roku 1300
90-91, kiedy Muszyna ponownie, tym razem Władysław Jagiełło przekazuje ją z powrotem biskupom krakowskim i najpewniej wtedy, w tym 1391 roku, tutaj powstaje założenie murowane w takiej postaci, w jakiej je widzimy dzisiaj, czyli wieża, to gdzie jestem teraz, to są pozostałości budynku mieszkalnego, dziedziniec, wjazd nie był najpewniej od tej strony, tylko właśnie przez ten budynek mieszkalny, na którym jestem, a wieża służyła dalszemu zabezpieczeniu tego zamku od tej strony najłatwiejszej do zdobycia, bo tutaj z trzech stron jest po prostu skarpa, jest strome wzgórze. Zamek zbudowany był z miejscowego kamienia, na planie zbliżonym do regularnego prostokąta. Mury obwodowe otaczały niewielki dziedziniec zamknięty od południa budynkiem mieszkalnym, a od północy od strony największego zagrożenia zabezpieczony dodatkowo masywną czworoboczną wieżą, wspartą narożnymi przyporami. Po 1474 roku zamek uzyskał ostateczny kształt regularnego prostokąta otoczonego murem obwodowym z dwiema kilkukondygnacyjnymi czworobocznymi basztami, ustawionymi symetrycznie w narożach wschodnim i zachodnim, oraz budynkiem mieszkalnym ustawionym we wschodniej części założenia. Obie baszty dodatkowo podparte były przyporami. Brama wjazdowa umieszczona była w baszcie wschodniej, a wjazd odbywał się przez most zwodzony i sklepioną sień. Wieża zachodnia prawdopodobnie pełniła funkcje mieszkalne. Dom mieszkalny otaczający dziedziniec od wschodu był budynkiem piętrowym o dwudzielnym układzie wnętrz. Po stronie południowej znajdował się dodatkowy dziedzińczyk gospodarczy, pełniący być może funkcję obronną. W części zachodniej dziedzińca głównego ulokowana była studnia. Ja się tam wierzę. Taki się stąd widok rozpościera. Miejsce, ta góra zamkowa, zwana też basztą, wybrana nie bez powodu. Doskonałe miejsce obronne. Jestem teraz na dziedzińcu ponownie. O, są nasi mali eksploratorzy. Ejo! Jak się macie? No, jest fotografia teraz. Jest sesja. Sesja fotograficzna. Tak, Klara, co robisz? No nic, dzieci zajęte, nie będę przeszkadzał. Ja sobie pójdę dalej, coś jeszcze opowiem. Tutaj są ludzie, nie chcę ich filmować. Gdzie muszę to wszystko blurować, jest dużo roboty w postprodukcji, że tak powiem. O co chodzi z tym zamkiem? Jakie on pełnił funkcje w ogóle? Bo wspomniałem na początku o tym rytrze, o tym, że tutaj jakby podobna funkcja. To był bardzo ważny zamek graniczny. Tutaj dzisiaj jesteśmy blisko Słowacji, natomiast kiedyś byliśmy blisko Węgier. Czyli twierdza graniczna 2, komora celna. Tutaj istniał szlak handlowy z Węgier, właśnie tą doliną, gdzie leci sobie Poprad, więc pobierano cła, myta, jakieś opłaty handlowe. No i trzecie w końcu, tak jak mówiłem o tym latyfundium, o tym kluczu muszyńskim, siedziba biskupów. Mieli tutaj swoją siedzibę, swój urząd, był tutaj starosta. W ogóle ten klucz muszyński, no on nie był do końca niezależny, bo on, powiedzmy, był w jakiejś komitywie z Królestwem Polskim, ale wcześniej też trochę z Węgrami. Natomiast oni posiadali swoje prawodawstwo, swoje sądownictwo, administrację i wojsko. Czytałem o tym wojsku, że tutaj ta piechota składała się głównie z chłopów i był jakiś taki, no nie wiem, trochę byśmy dzisiaj nazwali specjalsi, zaciąg złożony z sołtysów. Także o randze tego miejsca świadczy fakt, że podczas potopu szwedzkiego starosta tego regionu był zwolniony z pospolitego ruszenia, czyli nie musiał stawić się na wezwanie króla, żeby walczyć ze Szwedami, tylko miał utrzymać tę pozycję, miał obsadzić po prostu załogę i tutaj się bronić przed ewentualnym atakiem. Więc
takie to są dzieje. Ale zaraz opowiem o tej krwawej bitwie, którą moglibyśmy porównywać tutaj w historii Muszyny do lądowania w Normandii. Teraz idziemy na wieżę, ale co ciekawe, żeby wyjść na wieżę, musimy zejść na dół. Dobra, wchodzę na wieżę, opowiem wam historię o ważnym epizodzie, jaki był tutaj. Co to jest za rycerz? On chyba jest taki zmęczony. To jest po bitwie, zmęczony rycerz. To są krzyżacy czy nie krzyżacy? Nie, to są bardziej takie krzyże maltańskie. Albo nie, to... Wyszli po puste. A, z tej piwnicy wyszedł. Tak. Wyszli z piwnicy, a tam było wino, więc może dlatego są tacy. 1374. Najazd na ten zamek wojsk węgierskich. To była wojna z królem węgierskim Michałem Korwinem i najechał to Tomasz Torczaj. Jak się mylę, to wrzucę sprostowanie w napisie. Natomiast zamek wcześniej był przebudowywany, wiemy to. I tutaj nastąpiła jakaś katastrofa budowlana. W sensie część murów się zawaliło, coś tam przy bramie. Także do końca tego nie odbudowano, tylko zabezpieczono. I to najpewniej umożliwiło łatwe zdobycie tego zamku przez Węgrów. Tak jak mówię, 1474 i praktycznie zamek został zniszczony. Czemu to była taka Normandia, o której wcześniej wspomniałem, oczywiście żartując trochę historycznie, dlatego że były bardzo intensywne walki. Znaleziono większość znalezisk archeologicznych, jakie tutaj były na terenie zamku. Więc właśnie z tego okresu znaleziono bardzo dużo grotów, jakichś mieczy. Znaleziono nawet sprzączkę od pasa z jakimś napisem niemieckim, coś o Bogu. No może nie kot mitu uns, ale coś takiego. I to prawdopodobnie był rycerz węgierski, który zgubił to, szturmując zamek. Lufy różnych broni palnych, które najpewniej zostały uszkodzone w trakcie eksplozji, jakiegoś nieudanego wystrzału. Także to świadczy, że działo się tutaj. Muszę trochę się wymachałem, ale widoczek jest piękny z tej wieży. Sprawdziłem na swojej ściądze Tomasz Tarczaj, ten dowódca węgierski. To piękny widok. Oczywiście później w wyniku pokoju z Michałem Korwinem, z tym królem węgierskim, zamek zwrócono. Niektórzy historycy nawet dopatrują się, że go Korwin odbudował, ale to raczej nie jest prawda. I odwraca w posiadanie starostów czy biskupów tutaj krakowskich, ale już traci militarnie swoje znaczenie od wieku XVI i popada częściowo w ruinę. Nawet ci starostowie przenieśli się z tego zamku już. Tutaj nie było oficjalnego urzędu, tylko przenieśli się na dół. Tam powstał taki pałacyk, dworek i tam podpisywali wszystkie dokumenty. Oczywiście one dalej były sygnowane podpisem, że tam na zamku castrum coś tam, ale to bardziej chodziło tylko o podkreślenie rangi, nic więcej. I tak naprawdę to państwo muszyńskie, ten klucz muszyński pozostaje
takim bytem do roku 1772, do zaboru, kiedy to właśnie Galicja przypada Austrii. I zostaje tutaj to jakoś wcielone w tą administrację państwa austriackiego. No i praktycznie od tego czasu zamek mieszczeje i tak jak mówię, no, był ruiną. W tym roku ukończono rekonstrukcję i naprawdę dużo ludzi tutaj przyjeżdża. Warto, także zapraszam, bo fajny, no taka atrakcja tutaj Muszyny. Oczywiście z zamkiem w Muszynie związane są legendy. Najsłynniejsza z nich to legenda o skarbach i zaklętym wojsku. Mówi ona o tym, że mieszczanie i szlachta oraz kupcy korzystający ze szlaku na Węgry chowali kosztowności w głębokich lochach, by ratować je przed wrogiem. Pilnować ich ma dwójka dzieci, chłopiec ze złotym pierścieniem i dziewczynka z naszyjnikiem z pereł. Część źródeł mówi, że to dzieci ówczesnego starosty. Mają oni czuwać razem z uśpionymi rycerzami w tajemnej komnacie za wielkimi żelaznymi drzwiami. Co roku w niedzielę palmową wszyscy budzą się ze snu, siadają do uczty, usługuje im wspomniana dziewczynka. Potem znów zasypiają. I tak będzie się działo do czasu, gdy pierścień ześlizgnie się z palców chłopczyka. Wtedy wojsko się zbudzi, połączy siły z zaklętymi rycerzami z Tatr i stanie w obronie Rzeczypospolitej. Inna legenda też mówi o skarbach. Ponoć co roku w Dzień Świętej Trójcy na zamku otwierają się podziemia, a kto odważy się do nich wejść, znajdzie niezliczone skarby. Pewnego roku na zamku była kobieta z maleńkim dzieckiem. Na widok ogromnych ilości złota matka posadziła dziecko na ziemi i sama zaczęła zagarniać skarby. Nagle, gdy drzwi do lochów zaczęły się zamykać, wybiegła, zostawiając dziecko. Kiedy się zorientowała, co się stało, zaczęła szlochać. Ksiądz, który był akurat w pobliżu, kazał jej się pomodlić i wrócić w to miejsce dokładnie za rok. Kiedy po roku drzwi do podziemi znów się otworzyły, w środku na stercie kosztowności siedziało jej dziecko, całe i zdrowe, z czerwonym jabłkiem w ręku. Widać, jakaś tajemna siła uznała, że maleństwa za zachłanność matki ukarać nie można. Także zamek w Muszynie zaliczony, kolejny na naszym szlaku. Fajne miejsce, super odrestaurowane, także wpadajcie tutaj, naprawdę warto. Pogoda trochę się nam psuje, bo wiatr, ale udało się polatać dronem, także będą ujęcia lotnicze. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami, zapraszamy po więcej. Są dzisiaj z nami najmniejsi eksploratorzy Klara i dzieciaki, jak wam się podobało? Fajnie. A co najbardziej się wam podobało? Ale to spokojnie. Wieża. Także wieża, no. Wieża była najfajniejsza. No bo tam były takie fajne różne rzeczy. Byli rycerze, trochę zmęczeni, tak. Myślę, że po eksploracji piwnic zamkowych. Także dzięki, trzymajcie się, nara, pa! Były